Witam na moim kanale. Dzisiaj pokażę technikę Diamond Painting, czyli po polsku obrazy wyklejane diamentową mozaiką. Będzie to obraz z napisem Love. Przyszła paczka, którą otwieram i pokażę Wam, co tam jest. Zamówiłam 2 zestawy. Proszę bardzo, tak to jest elegancko zapakowane, zrulowane płótna i koraliki oraz zestawy narzędzi. Ja będę wyklejać ten obraz, do niego są te koraliki i tacka z długopisem, pincetą i żywicem. Biorę się za płótno, które rozwijam. W środku jest do zabezpieczenia wałeczek, który po prostu odkładam, nie są mi już potrzebne. Odklejam z każdej strony rogi papieru, by wyprostować płótno i przyklejam z powrotem. Trzeba czasami uważać, bo jest bardzo przyklejony z którejś strony klej do papieru i żeby nie odeszło razem z taśmą klejącą. Tu mamy wypisane numerki tych poszczególnych diamencików. U góry, jeżeli więcej zamawiamy, to tu jest numer pakietu i biorę się za przygotowywanie kolorów diamencików do użytku. Każdy woreczek jest ponumerowany odpowiednio co do koloru. Szukam tego koloru na liście wypisanej z boku. Tu jest numerek, tu jest on na liście i rysuję symbol na woreczku. Pomoże mi to w szukaniu później odpowiedniego koloru, gdy będę potrzebowała wyklejać na płótnie, a na płótnie są umieszczone symbole. I odkładam do pudełka. Sortuję według symboli. W innym rzędzie mam cyfry, a w jeszcze innym rzędzie mam litery. Ułatwia mi to szukanie odpowiedniego woreczka. Zwracam też uwagę przy zamówieniu na to, by właśnie były woreczki żyłkowe przy dostawie, bo ułatwia mi to sprawę. Bywają też woreczki zgrzewane, torebeczki. Wtedy trzeba sobie poprzesypywać albo do pudełek, albo do woreczków żyłkowych. Czasami są one dostarczone razem z płótnem, chociaż jakość tych woreczków nie jest zbyt dobra, są bardzo miękkie i szybko się żyłka odrywa przy którymś otwieraniu woreczka. Tak to wygląda po posortowaniu. I bierzemy się za płótno. To jest tacka, jest pinceta zabezpieczona koreczkiem. Bardzo lubię z tej firmy akurat te pincety. Długopis i żywica. Wyciskam żywicę w dziurkę, będzie ona mi zbierać diamenciki. Odsłaniam kawałek płótna. Robię to małymi etapami, przewidując, że akurat tą przestrzeń jestem w stanie wylepić za jednym razem. Jeżeli nie, zabezpieczam niewyklejone części z powrotem papierem.
Miejsca, gdzie taśma z klejem wystaje poza obraz, zabezpieczam taśmą maskującą do malowania. Staram się oblepić ranty, które będę dotykać przy wyklejaniu, bo zbiera się na tym brud, przykleja się ręka. Jest to niezbyt fajna sprawa, a to zabezpiecza mi i załatwia sprawę. A odlepienie później nie stanowi aż tak dużego problemu. Zabezpieczam sobie tą całą stronę. I by nie odlepiać całego paska, od góry kawałek. Używam też takiej tacki podświetlanej od dołu. Ważne jest światło przy wyklejaniu, by dobrze widzieć numery. Może być to z góry podświetlane. Ja używam też lupy lub z dołu, tak jak ja mam. Z dołu ułatwia prześwit między diamencikami i widać wtedy, gdzie nie ma. Zaczynam od rogu i biorę odpowiedni numer, odpowiedni symbol, który mam narysowany. I nie muszę tu sprawdzać na liście. I biorę się do dzieła. Otwieram woreczek, wysypuję na tackę i potrząsam. Woreczek zawsze kładę sobie z boku, by mieć na bieżąco kontrolę, pod jaki symbol robię. Potrząsam tackę, by mi się rozłożyły diamenciki albo odwróciły. Nie wszystkie oczywiście, ale w międzyczasie powtarzam parę razy tą czynność. Mam taką linijkę do tego, by ranty robić równo. Wylepiam diamencikami kwadratowymi. Jest jeszcze opcja okrągłych. Nie robi to akurat dużej różnicy, bo płótno jest przystosowane na okrągłe diamenciki. Są narysowane kółeczka. Tak to trzyma się diamencik tego długopisu. I wylepiam. Z drugiej strony również przykładam. Szukam odpowiedniego symbolu. Robię tak, że zaczynam od rantu, ale jeżeli symbole się powtarzają na płótnie, staram się wylepić je wszystkie. Nie zawsze uda się wyłapać wszystkie kwadraciki. Czasami się coś przeoczy, ale to nie jest problem, dolepia się później. Wsypuję później z powrotem wszystkie diamenciki do woreczka, zamykam i odkładam do pudełka na swoje miejsce i szukam następnego koloru. I ponownie ta sama sytuacja. Na tackę, tu zamykam, odkładam. Pomaga mi odkładanie woreczka na bok i nie w ten sposób, że jeżeli coś odwróci moją uwagę, powiedzmy telefon, chcę odejść, to zawsze mogę spojrzeć, jaki akurat symbol robię. Jeżeli ktoś nie ma takiej linijki jak ja, można to zastąpić inną tacką i też wtedy na rancie
mamy możliwość zrobienia równo, jeżeli nie ma się jeszcze takiej wprawy. Do wyrównywania czasami się diamenciki skręcą. Używam pincety. Pomaga mi ona wyprostować kwadracik, ewentualnie pozbierać z płótna albo odlepić z miejsca, które przylepiłam niewłaściwe. Jest bardzo pomocne. Tak to wygląda przy zbliżeniu. Wyklejam teraz piątki, uzupełniam miejsca między diamencikami, które już są przylepione. Jeżeli nie wyłapuje mi długopis już tak sprawnie diamencików stacki, oczyszczam go pincetą końcówkę i uzupełniam nową żywicą, ale dopiero wtedy, kiedy się nie przylepiają diamenciki. Dopóki to idzie w miarę sprawnie, to oszczędzam żywicę. Wystarczyło na całe płótno. Zdarzają się też koraliki, diamenciki, buble. Są albo źle wykrojone, albo są za małe, albo zły kształt. Takie diamenciki wyrzucam. Ze względu na to, że zawsze jest mały zapas w sztukach, w diamencikach, więc nie ma obawy, że nam zabraknie. I jak mówiłam, staram się robić od rantu tego zazwyczaj, gdzie już są wyklejone diamenciki, żeby nie tworzyć obszarów, gdzie ścisk będzie za duży, no tak to nazywam, i wtedy mi diamenciki są wypychane. Dlatego staram się robić od tej strony, gdzie już są wyklejane, i uzupełniać. Siłą rzeczy gdzieś są przestrzenie, gdzie trzeba wcisnąć, ale to, jak pokażę w dalszej części, po każdym zrobionym obszarze roluję przestrzeń, po prostu przyciskam diamenciki, żeby się dokleiły. Kiedy mi się wysypią diamenciki, tak jak tu to zrobiłam specjalnie, zbieram je palcem poprzez przyklejanie. Bardzo to ułatwia sprawę. Można użyć oczywiście pincety do pozbierania, ale palec jest bardzo skuteczny. I teraz właśnie przywałkowuję i sprawdzam ten obszar.
przygotowuję następną część. Odcinam papier, który wykorzystuję albo do zabezpieczenia części niewylepionej, a już odsłoniętej. I zawsze pamiętam, żeby przylepiać częścią zadrukowaną do góry. Pokażę, jak korzystać z długopisu z drugiej strony, gdzie rzędami mogę przylepiać. Służy do tego taka większa końcówka. Też ją uzupełniam żywicą. Poukładałam sobie diamenciki w taki sposób, żeby były odwrócone wszystkie w rzędach. Przylepiam je i przylepiam równo na płótnie. Przyspiesza mi to pracę. Na bieżąco staram się poprawiać krzywo przylepione lub które nie przylegają dobrze. Dociskam. W ten sposób wylepiam przestrzenie, gdzie na płaszczyźnie jest dużo kwadracików tego samego koloru, a później uzupełniam pojedynczymi. Staram się też wylepiać duże przestrzenie na ukos. Gwarantuje mi to, wbrew pozorom, że linie równo się trzymają. Robiąc coś w stylu schodów, pomaga mi to utrzymać równe rozmieszczenie diamencików. Tak to wygląda przez lupę, z której korzystam. Bardzo mi to ułatwia sprawę ze względu na to, że wzrok już nie ten. Dlatego światło i szkło powiększające bardzo mi ułatwia sprawę. I efekt pierwszej części i następne w miarę robienia. Diamenciki czasami odgniatają się w rękę. Używam właśnie tych odciętych kawałków papieru, które świetnie się ślizgają po tym. Mi ułatwiają sprawę, nie przyklejając ręki do diamencików i po dłuższym robieniu nie sprawiają bólu w miejscu, gdzie się rękę trzyma na wykonanych już przestrzeniach. Polecam. Nie zawsze jest taka potrzeba, ale czasami przynosi to ulgę. Nie zawsze korzystam z tacki, ze względu na to, że jeżeli jest 1-2 diamenciki do przyklejenia, otwieram tylko woreczek, rozchylam go, oczywiście pilnuję, żeby mi się nie wysypało i uzupełniam miejsca, gdzie potrzebuję tego koloru. Bardzo to przyspiesza sprawę, a nie ma potrzeby za każdym razem wysypywania i wsypywania do woreczków z powrotem. Dlatego mówię, że na początku, jak wspomniałam, nie ma problemu, jeżeli gdzieś coś przeoczymy. Zawsze to można uzupełnić w trakcie, a używanie woreczków ułatwia tą sprawę.
I dalej ostatni już element i ostatni rand. Jeżeli robię za pomocą linijki, to zazwyczaj staram się robić 2 rzędy. Pierwszy z brzegu i drugi. Gwarantuje mi to, że się nie będzie przesuwać koralik. Diamenciki na świeżym kleju na płótnie można spokojnie przesuwać długopisem, jeżeli nie trafimy w odpowiednie miejsce. Jest to na wpół płynne, ułatwia to sprawę też przemieszczania. Nie za każdym razem trzeba odrywać od płótna, jeżeli przykleiliśmy w nieodpowiednim miejscu. Omijam miejsca, które nie należą do tego numeru, ale to i tak ładnie mi robi brzeg płótna. Oczywiście woreczek leży z boku z numerem. Pozwalam sobie też tackę położyć na płótnie, gdzie są już wyklejone diamenciki. Nie przykleja ona mi się do płótna, bo jest zawieszona w powietrzu, tak jakby. To też ułatwia sprawę. Tak to wygląda w tym momencie i mam już ostatni kolor do wylepienia. I to jeszcze chciałam pokazać. Zakończenie mojej pracy. Cała praca jest dosyć żmudna w wylepianiu, ale sprawia satysfakcję każdy odcinek już wylepiony, kiedy podziwiamy swoje dzieło. Zachęcam więc do spróbowania swoich sił. Większość rad pokazałam w tym filmiku. Będą jeszcze następne, gdzie na pewno coś jeszcze będę miała do powiedzenia i do pokazania. Jeszcze parę sztuk. I będziemy mieli finish. Sprawdzam, czy wystają diamenciki. Najlepiej robi się to jednak palcami i dłonią. Dociskam je. Bo czasami właśnie uzupełniając pomiędzy są wypychane. Taką czynność robię po każdym elemencie, który wylepię. Gwarantuje mi to, że później nie będą odpadać.
Dodatkowo po każdym elemencie przykładam też grubą książkę na wierzch, zabezpieczając oczywiście kartką wyciętego papieru. I po skończeniu wyłączam tablicę podświetlającą, odkładam ją i wezmę się teraz za ostatnie wałkowanie. Jeżeli ktoś nie ma takiego wałeczka, oczywiście można użyć zwykłego wałka do ciasta. Ważne, żeby przywałkować, przy okazji kontroluję powierzchnię, czy nic tam się nie dzieje. To jest mój efekt końcowy. Oprawienie w ramę i wykończenie pokażę w innym filmiku przy innej okazji. Na dzisiaj myślę, że zachęciłam chociaż trochę. Tyle koralików mi zostało. Nie wyrzucam ich, są do wykorzystania przy innych projektach. Pokażę jakich. Dzisiaj dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, proszę o kciuk w górę dla zachęty, o komentarz, jeżeli chcesz się podzielić ze mną swoimi uwagami, oraz o subskrypcję i dzwoneczek, by nie przegapić następnego filmiku i mieć na czas powiadomienia. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam.